Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj na Wasze życzenie zajmiemy się herbatą zieloną. Tak ogólnie. Aby zaparzyć dobrze zieloną herbatę, wcale nie trzeba wielu rzeczy. Postaram się to pokazać. Tutaj oczywiście herbata, którą się posłużymy, to będzie zielona chińska herbata, której nazwy nie wymienię, po to, żeby było ogólnie o zielonej herbacie. Wiele osób uważa, że nie lubi zielonej herbaty, ale w większości są to osoby, które nie piły jej dobrze zaparzonej. Tymczasem jest to dość proste. Chińską zieloną herbatę parzymy około 2-3 minut w temperaturze wody nieco niższej niż czarną, czyli nie lejemy tego wrzątkiem, parzymy to temperaturą wody od 70 do 80 stopni. Tutaj regulujemy sobie temperaturę jak nam wygodnie. Możemy zaparzyć na przykład 70, wtedy możemy potrzymać chwilę dłużej, możemy zaparzyć 80, chwilę krócej. Możemy zaparzyć większą ilość suszu. To jest istotne, żeby herbata była mocniejsza. Nie parzymy jej dłużej, ani nie zalewamy jej cieplejszą wodą, tylko bierzemy więcej liści. Wtedy ona jest mocniejsza. Jeśli na przykład zaparzymy sobie dużą ilość liści i będziemy parzyć krótko, ona wyjdzie trochę taka słodsza, bogata w kofeinę. To jest ważne, ponieważ im dłużej herbata się parzy, tym bardziej jest gorzka i tym mniej pobudzająca. Do herbaty można używać czajniczków, czarek, różnych takich rzeczy, różnego rodzaju zaparzaczy, ale chciałbym Wam pokazać, jak to zrobić po prostu w domu. Użyjemy zwykłych kubków. To są akurat kubki z zaparzaczem, ale wcale to nie jest potrzebne, nie musi też być tego wieczka. Mamy takie na przykład zaparzacze. Nadaje się to, ale akurat do zielonej herbaty średnio. Co bym chciał pokazać, ważne jest siteczko. Niekoniecznie takie, może być zwykłe sitko. Byle drobne, żeby susz nie przeleciał przez to do naparu. Nie będziemy tego parzyć w sitku. Oczywiście można. Można do tego używać filtrów papierowych, właśnie takiego siteczka. My spróbujemy to zrobić za pomocą 2 kubków. Jest to metoda, która pozwoli nam uzyskać wysoką jakość naparu, ale bez użycia specjalistycznego, powiedzmy, sprzętu, czyli w warunkach domowych. Co najważniejsze, musimy mieć tę chłodniejszą wodę. Jak to zrobić? Można czekać, aż ostygnie, ale to nie zawsze nam wychodzi tak, jak chcemy. Ważne, żeby mieć na przykład termometr wtedy, żeby sobie to sprawdzić. Bez użycia termometru, co pokażę, można to zrobić bardzo prosto. Bierzemy sobie po prostu zwykłe 2 kubki i wrzątek. Tutaj wrzątek wlewamy. On oczywiście ma 96 stopni. Tutaj mylnie się twierdzi, że wrzątek ma 100 stopni. 100 stopni to jest temperatura, w której po prostu woda zamienia się w parę wodną. Także nie możemy mieć wody w temperaturze 100 stopni w termosie. Także tutaj jest woda, która ugotowała się i w momencie, kiedy przestaje bulgotać w czajniku, uspokaja się, ona ma około właśnie 96 stopni. Także wlewamy do zimnego naczynia. I w tej chwili naczynie się nagrzewa. Co za tym idzie, woda traci temperaturę i traci około 10 stopni Celsjusza. Co sobie zaraz stwierdzimy, żeby nie było, że wymyślam. Dokładnie 84 stopnie. 85 stopni. To znaczy, że woda jest jeszcze trochę za ciepła do zielonej herbaty. Przelewamy do drugiego kubka. Co teraz zyskujemy? Ten kubek jest gorący. Co za tym idzie, gdy wlejemy tę wodę z powrotem, temperatura już nie spadnie. Dzięki czemu herbata się będzie dobrze parzyła w wygrzanym naczyniu. Udaje nam się zupełnie przypadkiem osiągnąć coś, co jest bardzo ważne w szkole herbacianej, ponieważ używa się często wygrzanych naczyń. A przygotowanie wygrzanego naczynia może być uciążliwe, a my to mamy automatycznie przy studzeniu wody. Także bardzo praktyczna rzecz. Dlaczego używamy 2 kubków? Herbata, im więcej ma miejsca, żeby się parzyć, żeby się rozwinąć, tym lepiej wychodzi. Dlatego nie użyjemy zaparzaczy w stylu jakichś klamerek, czy kuleczek, czy filtra zwykłego. Uzyskamy naprawdę bardzo fajną herbatę w bardzo prosty sposób. Do tego kubka wsypujemy właśnie herbatkę. Tutaj nie za dużo, bo to mniejsza objętość niż czajniczek. Myślę, że będzie ok. Sypiemy około łyżeczki na filiżankę, czyli tutaj z 1,5 łyżeczki powinniśmy wsypać na taki kubeczek przeciętny. Woda w drugim kubku straciła kolejne 10 stopni, co potwierdzimy termometrem. 74 stopnie.
czyli mieścimy się w tych widełkach 70-80. Woda jest idealnie przestudzona. Zalewamy teraz. Bardzo pięknie się już zaczyna od razu rozwijać, parzy. Można to przykryć, można użyć właśnie wieczka, ale nie trzeba, można to przykryć spotkiem, jakimś talerzykiem. Chodzi o to, żeby ta herbata tutaj miała stałą temperaturę, żeby nie uciekała ta temperatura jednak górą. No i taka herbatka się nam parzy około 2-3 minut, zależy jak to sobie chcemy przygotować. No i teraz, tak jak mówiłem, temperatura już w tym kubku teraz nie spadła, także możemy to skontrolować termometrem jeszcze, ale powinno być wciąż około 74 stopni. Ona, tak jak mówiłem, dobrze się parzy, ponieważ ma dużo miejsca, żeby się rozwinąć. Nie jest ograniczona w żaden sposób. Kiedy używamy zaparzaczy tego typu, widzimy, że na przykład od spodu zostaje nam czysta woda, a sam napar gromadzi się u góry w postaci takiej herbacianej mgiełki. Trzeba to wtedy zamieszać. No nie jest to idealny sposób parzenia. Oczywiście ta herbata nam wyjdzie w ten sposób, ale mówimy tu o herbacie zielonej, która jest no, jednak herbatą bardziej wymagającą, trochę bardziej szlachetną. W ten sposób możemy sobie parzyć jakąś mocną, czarną, czy jakieś napary owocowe, ziołowe, to wtedy świetnie wychodzi. Ale no, zielonej, żeby cieszyć się dobrym smakiem, warto troszeczkę poświęcić więcej uwagi i zachodu. Także taką herbatkę parzymy około 2-3 minut. Tak jak mówiłem, będzie mocniejsza, jeśli będzie się parzyła krócej. Chodzi o to, że wydziela się na początku kofeina, która później jest neutralizowana przez garbniki. Teina neutralizuje kofeinę, a im więcej tej teiny się wydzieli, tym mniej będzie kofeiny, a właśnie gorycz w herbacie to jest ta teina. Stąd najczęstsze błędy, jakie się popełnia przy zielonej herbacie. Zalewamy ją wrzątkiem i trzymamy bez limitu czasu. Po prostu parzy się, zaczynamy pić. Nawet widziałem, że niektórzy wsypują susz, zalewają bez użycia żadnego filtra i piją przez zęby. No ta herbata jest po prostu gorzka, cierpka, niesmaczna. Przy czarnej herbacie nawet tak bardzo tego nie widać jak przy zielonej. No zielona paskudnie się przeparza, szczerze mówiąc. Myślę, że 2 minutki minęło. Nie wziąłem stopera, ale tak na wyczucie można sobie parzyć. Zresztą najważniejsze, żeby nam to smakowało. No nie musimy się trzymać jakichś tam konkretnych zasad tak bardzo. No, ma to być dla nas. Liście pięknie się rozwinęły, wypełniły dużą część kubka. Właśnie dzięki temu dają z siebie to, co mają najlepsze. Przelewamy przez takie siteczko. Tak jak mówię, może to być dowolne siteczko, może mieć rączkę, przeróżne rzeczy można kupić, czasem za grosze nawet w różnych sklepach, także nie trzeba poważnie inwestować. Kubek też byle jaki, to co ma, można zaparzyć. Napar słomkowo-żółty, bez liści, bardzo dobry. W ten sposób przygotowana zielona herbata pozwala nam się delektować dobrym naparem w dość prostych warunkach. 2 kubki. Myślę, że w każdym domu się to znajdzie. Sitko też powinno się znaleźć. Co ważne, parzymy ją wiele razy, czyli te same fusy zalewamy raz jeszcze i raz jeszcze, ile nam się będzie podobało. Także sitko to ułatwia. Zachęcam do spróbowania herbaty parzonej w ten właśnie sposób, a może więcej osób przekona się po prostu do zielonej herbaty. To tyle, co chciałem Wam powiedzieć o podstawowym sposobie parzenia zielonej herbaty. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się przyda, że zainspiruje Was do eksperymentów. Jeśli się Wam podoba, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Do zobaczenia w następnym odcinku.